tym filmie zabieramy Was do przepięknego miejsca w Tajlandii, do Ao Nang, nadmorskiego miasteczka położonego w prowincji Krabi. To właśnie tutaj spędziliśmy kilka niezapomnianych dni, odkrywając rajskie plaże, turkusową wodę, niezwykłe wyspy z charakterystycznymi wapiennymi skałami wyrastającymi prosto z morza oraz lokalne atrakcje, które na długo pozostaną w naszej pamięci. Pokażemy Wam między innymi rejs po przepięknych wyspach Hong Island, spotkanie z małpami, wizytę w sanktuarium słoni, nocny market pełen tajskich smaków, kurs gotowania, niezwykłe świątynie i wiele innych miejsc, które udało nam się odwiedzić podczas naszego pobytu. Po długim oczekiwaniu na lot do Krabi postanowiłem zadbać o wygodę mojej żony i wpadłem na dość nietypowy pomysł. Nadmuchałem naszego dmuchanego leżaka, żeby mogła spokojnie odpocząć podczas oczekiwania na samolot. Oczywiście wzbudziło to trochę zainteresowania wśród innych podróżnych. Niektórzy patrzyli na nas z lekkim zdziwieniem, ale jak wiadomo, czego się nie robi dla komfortu podczas długiej podróży. Po kilku godzinach dotarliśmy w końcu do Tajlandii. Warto tutaj wspomnieć o jednej rzeczy. Samolotem przylatuje się do miasta Krabi, ale jeżeli planujecie wakacje w tym regionie, to najczęściej warto szukać noclegu właśnie w Ao Nang. Krabi jest przede wszystkim miejscem administracyjnym i punktem przylotu, natomiast Ao Nang to prawdziwe centrum turystyczne. To tutaj znajdziecie najwięcej restauracji, sklepów, biur organizujących wycieczki, piękną promenadę oraz łatwy dostęp do najpiękniejszych plaż i wysp. Podczas naszego pobytu w Ao Nang mieszkaliśmy w dwóch różnych hotelach. Pierwszy znajdował się bliżej samego Krabi i kosztował około 67 zł za osobę za noc. Sam hotel był w porządku, jednak problemem okazały się dojazdy. Korzystanie z Graba nie zawsze było wygodne, szczególnie kiedy chcieliśmy spontanicznie wybrać się gdzieś wieczorem. Dlatego zdecydowaliśmy się przenieść bliżej centrum Ao Nang. Drugi hotel był 13 zł droższy, ale jego lokalizacja zdecydowanie wynagradzała różnicę w cenie. Do plaży mieliśmy 15 minut spacerem, był basen, a w pobliżu znajdowały się restauracje, sklepy i wszystko, czego potrzebowaliśmy. Czasami podczas podróży warto zapłacić trochę więcej za dobrą lokalizację, bo oszczędzamy wtedy dużo czasu i możemy spokojniej cieszyć się miejscem. Samo Ao Nang zrobiło na nas bardzo pozytywne wrażenie. To niewielkie, ale bardzo klimatyczne nadmorskie miasteczko, które żyje głównie z turystyki. Wzdłuż plaży ciągnie się promenada, przy której znajduje się mnóstwo restauracji, barów i małych punktów z lokalnym jedzeniem. Wieczorami miejsce zaczyna nabierać zupełnie innego charakteru. Zapalają się światła, ulice wypełniają się turystami, a z restauracji słychać muzykę i zapachy tajskiej kuchni. To właśnie ten spokojny, wakacyjny klimat sprawił, że bardzo dobrze czuliśmy się w Ao Nang. Spacerując promenadą wzdłuż plaży, dotarliśmy do miejsca, którego zupełnie się nie spodziewaliśmy. Była to plaża, na której można spotkać bardzo dużo małp. Początkowo wyglądało to niezwykle ciekawie. Małpy swobodnie chodziły po plaży, wspinały się po drzewach i zupełnie nie przejmowały obecnością ludzi. Jednak szybko przekonaliśmy się, że trzeba zachować ostrożność. Jedna z nich zauważyła, że mam kokosa i była tak zainteresowana, że prawie rzuciła się w moją stronę. Wolałam nie ryzykować i oddałam jej zdobycz. Po chwili kolejna małpa zainteresowała się moim plecakiem. Niespodziewanie wyciągnęła z niego moje picie, a potem ku mojemu zaskoczeniu wskoczyła mi na ramię. Przyznam, że przez chwilę było trochę strachu, choć takie spotkanie wygląda bardzo zabawnie. Warto pamiętać, że dzikie małpy mogą być niebezpieczne. Nie należy ich dotykać ani próbować karmić z ręki, ponieważ mogą przenosić choroby, m.in. wściekliznę. Najlepiej obserwować je z bezpiecznej odległości i pozwolić im żyć własnym życiem. Jednym z głównych punktów naszego pobytu była wycieczka na Hong Island.
Wybraliśmy całodniową wyprawę obejmującą kilka wysp i była to zdecydowanie jedna z najlepszych decyzji podczas naszego pobytu. Już pierwsza wyspa zrobiła na nas ogromne wrażenie. Wysokie palmy, jasny piasek, ogromne wapienne skały wyrastające z turkusowej wody i niesamowity kolor morza sprawiały, że momentami trudno było uwierzyć, że naprawdę tam jesteśmy. To właśnie takie miejsca często widzimy na zdjęciach z Tajlandii. Rajskie krajobrazy, które wyglądają niemal nierealnie. Mieliśmy ogromne szczęście, ponieważ pogoda dopisała i mogliśmy w pełni korzystać z tego wyjątkowego miejsca. Udało mi się również wejść na punkt widokowy, z którego rozciągał się przepiękny widok na całą okolicę. Było to też idealne miejsce, aby nagrać kilka ujęć dronem. Niestety trzeba pamiętać, że na terenie parków narodowych w Tajlandii używanie dronów często jest zabronione bez specjalnego pozwolenia, dlatego trzeba robić to bardzo ostrożnie i przestrzegać lokalnych zasad. Widok z góry był jednak niesamowity. Turkusowa woda, małe kolorowe łodzie zacumowane przy brzegu i ogromne skały otaczające wyspy tworzyły krajobraz, który na długo zostaje w pamięci. Cała wycieczka kosztowała nas około 120 zł za osobę. Dochodziła jeszcze opłata za wejście do parku około 300 batów, czyli około 36 zł. W cenie mieliśmy transport z hotelu i z powrotem, rejs, zwiedzanie kilku wysp oraz posiłek. Był to dzień pełen wrażeń i zdecydowanie możemy polecić taką wyprawę każdemu, kto odwiedza okolice Krabi. Po zachwycie pierwszą wyspą ruszyliśmy dalej, odkrywając kolejne zakątki archipelagu Hong Island. Każde kolejne miejsce było trochę inne, ale wszystkie łączyło jedno – niesamowita przyroda i widoki, które trudno opisać słowami. Jednym z najpiękniejszych momentów całej wyprawy był widok na lagunę otoczoną wysokimi wapiennymi klifami. Wpływając do tego miejsca łodzią, można poczuć się jak w zupełnie innym świecie. Spokojna, zielonkawo-turkusowa woda, ogromne skały wyrastające pionowo z morza i cisza przerywana jedynie dźwiękiem łodzi sprawiają, że jest to miejsce naprawdę wyjątkowe. Widok z góry pokazał zupełnie inną perspektywę tego miejsca. Dopiero z lotu ptaka można zobaczyć, jak niezwykłe są kolory wody, jak pięknie układają się linie brzegowe oraz jak niewielkie wydają się łodzie przy ogromnych skałach. Był to dzień pełen pięknych widoków, kąpieli w turkusowej wodzie i chwil, które na długo pozostaną w naszej pamięci. Wieczorami często wybieraliśmy się na nocny market w Ao Nang. To miejsce, które po zachodzie słońca zaczyna zupełnie inaczej wyglądać. W ciągu dnia jest spokojnie, natomiast wieczorem wszystko tutaj ożywa.
Pojawiają się dziesiątki stoisk z jedzeniem, muzyka, światła i tłumy mieszkańców oraz turystów. To właśnie takie miejsca pozwalają najlepiej poczuć prawdziwy klimat Tajlandii. Można znaleźć ogromny wybór lokalnych potraw. Od świeżych owoców, przez różnego rodzaju makarony, ryby i owoce morza, aż po popularne tajskie przekąski. Wiele rzeczy przygotowywanych jest na miejscu tuż przed klientem. Można obserwować, jak kucharze smażą, grillują i przygotowują potrawy, które chwilę później trafiają na nasz talerz. Ceny są zazwyczaj bardzo przystępne, dlatego nocne markety są świetnym miejscem, aby spróbować wielu różnych smaków bez wydawania dużych pieniędzy. Jest też miejsce, gdzie można spokojnie usiąść, zjeść posiłek i posłuchać muzyki. Często ktoś gra na żywo albo śpiewa, tworząc przyjemną atmosferę. Dla dzieci przygotowane są różne atrakcje, więc jest to miejsce, gdzie każdy może znaleźć coś dla siebie. Właśnie zamawiamy jedzenie w restauracji, bardzo fajnie ocenianej, z super cenami. Pad thai kosztuje na przykład 70 batów, makaron z kurczakiem też 70, smażony kurczak w sosie słodko-kwaśnym też 70, kurde, większość rzeczy, tu wszystko kosztuje właściwie prawie że 70 batów, także bardzo tanio. Dobra lokalizacja przy samej ulicy. Ale pada! Nagle zaczęło tak padać. Nie wiem, czy w ogóle słychać, jak coś mówię. Podczas naszego 7-dniowego pobytu w Aonang pogoda naprawdę nam dopisała. Padało tylko jednej nocy i był to typowy tropikalny deszcz. Bardzo intensywny, ale na szczęście krótki. Cała ulewa trwała może około 20 minut. Co ciekawe, podczas tej ulewy w całym Aonang wysiadł prąd. Nagle ulice pogrążyły się w ciemności, a restauracje i sklepy zostały bez oświetlenia. Jednak po pewnym czasie wszystko wróciło do normy i chyba każdy, kto wtedy czekał na ponowne włączenie prądu, poczuł ogromną ulgę i radość. Od razu miasto inaczej wygląda. To była mała przygoda, która pokazała nam prawdziwe oblicze tropikalnego klimatu. Tajowie słyną ze swojej gościnności i spokojnego podejścia do życia. Widać tutaj charakterystyczny dla Tajlandii styl, dużo uśmiechu, brak pośpiechu i ogromne znaczenie wspólnego spędzania czasu przy jedzeniu. Jednym z najbardziej wyjątkowych doświadczeń podczas naszego pobytu była wizyta w Love Elephant Sanctuary Krabi. Było to spotkanie, na które bardzo czekaliśmy. Już od pierwszych chwil zrobiło na nas ogromne wrażenie to, jak spokojnie i z szacunkiem traktowane są tam słonie. Najpierw mogliśmy obserwować ich kąpiel. Słonie kładły się w wodzie, a opiekunowie delikatnie zmywali z nich brud. Było widać, że sprawia im to ogromną przyjemność. Te ogromne zwierzęta zachowywały się bardzo spokojnie i wyglądały na naprawdę zrelaksowane. Później przyszedł czas na bliższe spotkanie. Mogliśmy podejść do słoni, głaskać je, przytulać się do nich oraz karmić. Przebywanie tak blisko tych ogromnych zwierząt było niesamowitym przeżyciem. Oczywiście na początku pojawiał się lekki strach. W końcu stoi przed nami zwierzę ważące kilka ton. Był też moment, kiedy jeden ze słoni szedł tuż za mną i miałam wrażenie, że za chwilę mnie staranuje. Na szczęście skończyło się tylko na strachu i uśmiechu. O, właśnie czekają tutaj wygłodniałe słoniątka. Widzę tam kosze wody. Uwaga, dali. chodź, słoń za tobą biegnie. Wow! O ja! Ja się wystraszyłam.
kiedy spędzaliśmy z nimi więcej czasu, zobaczyliśmy, że nie trzeba się bać. Trzeba jednak zawsze przestrzegać zasad przekazanych przez opiekunów. Nie wolno podchodzić do słonia od tyłu, ponieważ może on tego nie zauważyć i przypadkowo zrobić komuś krzywdę. Nie powinno się również dotykać trąby od dołu. Najlepiej głaskać ją delikatnie od góry. Słuchanie instrukcji jest bardzo ważne zarówno dla naszego bezpieczeństwa, jak i dla komfortu zwierząt. Słonie to naprawdę niezwykłe stworzenia. Dorosły słoń azjatycki może ważyć od około 3 do nawet 5 ton. Każdego dnia potrafi zjeść od 100 do 150 kg roślin, trawy, liści i owoców. Pije również ogromne ilości wody, nawet ponad 100 litrów dziennie. Słonie są bardzo inteligentne, mają doskonałą pamięć i tworzą silne więzi rodzinne. W naturze mogą żyć około od 60 do 70 lat. To niesamowite zwierzęta, które zdecydowanie zasługują na szacunek i ochronę. Wizyta w sanktuarium była dla nas wspaniałym doświadczeniem. Nie chodziło tylko o możliwość zobaczenia słoni z bliska, ale przede wszystkim o poznanie ich zachowania i zrozumienie, jak ważna jest odpowiednia opieka nad tymi wyjątkowymi zwierzętami. Po niezwykłym spotkaniu ze słoniami przyszedł czas na kolejne miejsce, które koniecznie chcieliśmy zobaczyć podczas pobytu w okolicach Krabi. Była nim słynna Railay Beach. Znajduje się ona bardzo blisko Ao Nang. To dostać się tam można praktycznie tylko drogą morską, ponieważ wysokie wapienne skały odcinają ją od reszty lądu. Postanowiliśmy skorzystać z tradycyjnej tajskiej łodzi Longtail. To charakterystyczne dla Tajlandii łodzie z długim wałem napędowym, które stały się jednym z symboli tego kraju. Za rejs w dwie strony zapłaciliśmy około 20 zł od osoby. Sama podróż była już atrakcją. Płynąc wzdłuż wybrzeża, mogliśmy podziwiać ogromne klify wyrastające z morza, małe zatoczki i piękne krajobrazy, które najlepiej ogląda się właśnie z perspektywy wody. Railay Beach od razu zrobiła na nas ogromne wrażenie. My jednak skupiliśmy się przede wszystkim na odpoczynku, spacerach i podziwianiu tego pięknego miejsca. Spędziliśmy tam cały dzień i był to zdecydowanie jeden z tych spokojniejszych, ale bardzo wyjątkowych momentów naszej podróży. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej z Railay Beach, przygotowaliśmy osobny film poświęcony właśnie temu miejscu, który znajdziecie na naszym kanale. Po kolejnej wyprawie trzeba było uzupełnić energię, bo czekało nas następne wyzwanie. Tym razem naszym celem była świątynia znana jako Mountain Buddha Temple, czyli świątynia Wielkiego Buddy na wzgórzu. Miejsce to często kojarzone jest z okolicami Krabi i jest jednym z punktów, z którego można podziwiać piękne widoki na całą okolicę. Aby dostać się na szczyt, trzeba pokonać sporą liczbę schodów. Dlatego przed wejściem postanowiliśmy zadbać o odpowiednią dawkę energii. Wspinaczka na początku może wyglądać trochę przerażająco, ale w rzeczywistości nie była aż tak trudna, jak się spodziewaliśmy. Oczywiście przy wysokiej temperaturze i wilgotności powietrza każdy kolejny stopień daje się odczuć, ale warto było się trochę wysilić. Na górze czekała na nas nagroda w postaci pięknego widoku. Z wysokości mogliśmy zobaczyć okoliczne wzgórza, zabudowania i krajobraz Krabi. Sam kompleks świątynny również zrobił na nas duże wrażenie. Znajduje się tam duży złoty posąg Buddy oraz figury przedstawiające różne postacie. Niektóre z nich wyglądały tak realistycznie, że trzeba było przyglądać się im dokładniej, aby zauważyć, że nie są prawdziwymi osobami. To miejsce jest nie tylko atrakcją turystyczną, ale przede wszystkim miejscem kultu. Dlatego podczas zwiedzania warto pamiętać o odpowiednim zachowaniu i szacunku dla lokalnej kultury.
Dobra, jeszcze raz teraz kręcę. Wcześniej do kamerą chyba 360 kręciłem i mówiłem, że te osoby wyglądają jakby były zmumifikowane. Jak w jakimś mauzoleum. Niesamowite po prostu, jak to jest zrobione. Się przyjrzeć na ich ręce szczególnie. Piękny widok tutaj z góry się rozciąga, piękna panorama. Ładnie wszystko wygląda. Podczas pobytu w Aonang postanowiłam również spróbować czegoś zupełnie nowego. Wybrałam się na kurs gotowania tajskiego. Dla osoby, która lubi tajską kuchnię, było to naprawdę ciekawe doświadczenie. Sam kurs odbywał się w dość prostych warunkach, ale wszystko było dobrze przygotowane. Pod okiem instruktora mogliśmy samodzielnie przygotować kilka tradycyjnych tajskich Do tego potraw. dania użyłam szczypiorek, cebulkę, kukurydzę, taką malutką kolbę, marcheweczkę, to chyba jakieś grzyby mum i do tego jeden ząbek czosnku i jakaś papryczka taka wysuszona. Everyone this is the seasoning bowls. Now we can mix everything. Na naszej liście znalazły się między innymi pad thai, czyli jeden z najbardziej znanych tajskich makaronów, kurczak z warzywami i orzechami nerkowca, ostra tajska zupa, kurczak w sosie z zielonego curry oraz deser mango sticky rice, czyli słodki ryż z mango i mleczkiem kokosowym. Gotuję obok nas, więc widzimy. Bardzo ostra. Ale fajna. Ojej. Aż mi się łzy od razu w oczach stanęły. Najlepsze było to, że każde przygotowane danie mogliśmy od razu spróbować. Po zakończeniu kursu otrzymaliśmy również wszystkie przepisy na maila, dzięki czemu można później spróbować odtworzyć te smaki w domu. Całość trwała ponad 4 godziny i kosztowała około 120 zł. Dla osób, które lubią gotować i poznawać lokalną kulturę poprzez jedzenie, jest to naprawdę fajne doświadczenie. Aby trochę lepiej poznać samo Aonang, wypożyczyliśmy również rowery. Koszt nie był duży. Zapłaciliśmy około 6 zł za rower na cały dzień. Oczywiście przy takiej cenie nie można było oczekiwać luksusu. Stan rowerów pozostawiał trochę do życzenia, ale najważniejsze było to, że dzięki nim mogliśmy swobodnie pojeździć po okolicy. Była to też dla nas mała przygoda, ponieważ w Tajlandii obowiązuje ruch lewostronny. Początkowo trzeba było się trochę przestawić i uważać na samochody oraz skutery. Dodatkowo w Aonang praktycznie nie ma specjalnych dróg rowerowych, więc często trzeba było poruszać się razem z innymi uczestnikami ruchu. Mimo wszystko jazda rowerem miała swój klimat. Szczególnie wieczorem, kiedy jechaliśmy promenadą wzdłuż plaży, a słońce powoli zachodziło nad morzem. Takie chwile często zapamiętuje się najbardziej. Zachęcam do subskrybowania Monika Traveler na Instagramie oraz na YouTubie. Podczas jednego z wieczornych spacerów trafiliśmy również na pokaz tańca i ognia przy plaży. To bardzo popularna atrakcja w tajskich miejscowościach turystycznych. Muzyka, światła, ogień wirujący w rękach artystów i szum morza w tle tworzyły naprawdę wyjątkową atmosferę. Nasz pobyt w Aonang dobiegł końca. Przez tych kilka dni udało nam się zobaczyć naprawdę wiele.
Na długo zapamiętamy to miejsce, jego niezwykłe atrakcje, życzliwych ludzi i wyjątkowy klimat, który sprawił, że czuliśmy się tutaj naprawdę dobrze. Napiszcie w komentarzu, jak Wam się podobał ten film i czy Ao Nang trafiło na Waszą listę miejsc do odwiedzenia. Chętnie poznamy Waszą opinię.